Dzień dobry, pierwszy dzień lata, jedziemy na Quest. Jadę jeszcze tylko po Smurfa Marudę. Jedźmy i działajmy, bo Quest jest bardzo słuszny, także do dzieła. Nie powiemy Wam jeszcze, gdzie jedziemy. Będziemy Wam tak z drogi robić wrzutki i przemycać różne pomysły, ale po miniaturze nic nie widzicie. Jak mówiłem wcześniej, jedziemy na Quest. Tomek w ostatnim miesiącu przeżywał ciężkie katusze na Facebooku, prawda? Nie, ja to lubię. On to lubi. Mi co innego, inaczej mi odpowiadał. Gdyż od przeszło miesiąca szukamy samochodu. Nie uwierzycie? No i znaleźliśmy, znaczy dla mnie, gdyż przyszedł ten czas, że zachciało mi się... Kryzys wieku średniego. Dokładnie. Budżet jest śmieszny, ale o tym jak już kupimy i się okaże, że to jest to. Nie mówimy jeszcze co, chcemy Wam zrobić takie wrzutki, ale żebyście wiedzieli o jakim rodzaju samochodu mówimy. Nie jest to może co prawda kaseta, ale musiałem się dzisiaj przygotować na drogę. Po raz pierwszy od, nie wiem, 15 lat musiałem wziąć płyty. Proszę. Zaraz ocenimy. No, tak, bardzo dobrze. Może być? Tak, może akceptujemy. Być. Akceptujemy. Tu mi ktoś poszkryflał. No nie wiem, to jakieś gówno. Więc jedziemy kupić samochód dla Bartka, przynajmniej go zobaczyć. Jeśli będzie w porządku, to go zakupić. Gdyż jest to taki samochód, o którym legenda głosi, że on już nie istnieje, a na pewno nie w takim stanie, jakim go znaleźliśmy. Więc może być ciekawie. Jeżeli się sprawdzi, to będzie to nie lada perła. Na dodatek... A że jesteśmy po 2 perłach? Ja jestem po 6. Dokładnie. Na dodatek samochód był u nas już w jednym z filmów wspomniany, że bardzo lubimy i bardzo byśmy chcieli, więc być może Bartek będzie miał. Tak mi się spodobał nasz własny film, że postanowiłem kupić auto z niego. A ja będę go mógł darzyć jeszcze bardziej gorącą i szczerą nienawiścią, że on go ma, a ja go nie mam. I będzie się musiał nim zajmować, to w ogóle najlepsze. No to już mnie bardziej interesuje z relacji profesji i zboczeń mechaniczno-zawodowych. Super. I to chyba musimy skończyć teraz. Jeżeli mówimy o aspektach stricte wizualnych, patrzymy na 3 samochody Scorpio XM i 164. Jeżeli mówimy o samochodzie, który mi się najbardziej podoba, faktycznie nie przez swoją dziwność czy jakieś dziwne wizualnie, po prostu, design. Który podoba mi się wizualnie, jest to Alfa 164. No, jeżeli wybieram najdziwniejszy samochód, jest to XM, a jeżeli wybieram ten, którym chyba i tak koniec końców chciałbym jeździć, to byłoby to Scorpio. Ja nie wiem, czy jestem w stanie wskazać cokolwiek, bo... Słuchajcie, Wy już wiecie, znaczy ci, którzy oglądali relacje, to wiedzą. I to nie będzie dzisiaj film o tym aucie, tylko taki krótki szorcik o naszej bardzo ciekawej przygodzie, ale nie wszystko możemy Wam powiedzieć. Nie możemy powiedzieć wszystkiego, ale było bardzo intensywnie. Intensywnie było, natomiast no... Cała Polska patrzy, Ty się zaplątałeś. No tak jest, no to już ten wiek. Moja morda ewidentnie pasuje do Forda, gdyż kupiliśmy chyba jedno jedyne niezgniłe i niespleśniałe i niezardzewiałe i nierozpadające się Scorpio. Co więcej, nie kosztowało 1 000 000 monet, wręcz przeciwnie. Możliwe, że teraz w drodze do Cieszyna po autostradzie się rozpadnie i po prostu nawet nie zobaczycie tego filmu. Może tak być. Ale poza tym sprawia... Ale jest wieloryb. Jest wieloryb i sprawia wrażenie, że raczej tak. Sprawia wrażenie zdecydowanie dobrze rokującego. Na dodatek, patrzcie, co tu jest napisane. Dawaj tu. Patrzcie, patrzcie. To jest ten wzmocniony. Ten. GH? Tak. Taki prestiż, że aż kamera nie ostrze, ale jest, mamy to. Bang. Także moi drodzy, no jedziemy. I film stosowny o tej prestiżowej limuzynie nieprestiżowych marek zrobimy osobno niebawem. A teraz musimy się nim troszeczkę pocieszyć, oby. I co? Spodziewajcie się zdjęć i spodziewajcie się ogromnego spamu po tym modelu. Tomek, cieszysz się, że nie będę Ci już spamował Facebooka 17 razy dziennie 30 linkami?
Czy trochę ci smutno? No, trochę mi smutno, wiesz, pewien etap jest za nami w tej relacji. Czas na nowe wyzwania. Ale może za miesiąc będziemy szukać czegoś nowego, bo Ten się rozpadnie? No może tak być, oczywiście, że może tak być. ale bądźmy dobrej myśli. W każdym razie jest Ford. Nigdy tego nie podejrzewałem, że to powiem. Ale tak, jest Ford. Jest Scorpio MK2 2.3, 146 koni mechanicznych bodajże zawrotnych. Automat, Gia, No i no i tyle. oczywiście w prawilnym sedanie z listwą z tyłu. Dokładnie, No, tak jak jest ma być. blenda, a blenda to wiecie, co uważamy o blendach, więc jedziemy do domku, liczymy, że dojedziemy, a film o tym oto pięknym samochodzie będzie Sun. kiedyś tam niebawem będzie. Ciao! Dzień dobry. Dojechaliśmy. Ostatni raz, kiedy widzieliśmy się, byliśmy gdzieś tam. Nie, już nie powiem, coś tam warmińskie, kujawskie, coś tam, nie? W związku z tym, że przeszliśmy na emeryturę, bo uznaliśmy, że jakby opus magnum naszej działalności, nasze 5 minut już jakby Dawno mamy za sobą. za nami, to postanowiliśmy spieniężyć środki z prywatnego konta żony od Bartka i Bartek kupił Scorpio. Dokładnie tak. Myślicie sobie, że to jest monetyzacja z YouTube'a? Otóż nie. Otóż nie. Więc co? Dobrze, zacznijmy od początku. Więc Bartek kupił Scorpio. Ja bardzo kibicuję temu projektowi. Wiązka też kibicuje temu projektowi, prawda Bartku? Może poukładajmy to, co? No i jak widzicie, dojechał, nie było lawety, nie, mimo że padał deszcz 2 razy. Laweta była 2 dni później. Znaczy nie była, ale było blisko. Było blisko. Więc projekt się zaczął. Skąd to się, Tomek, wzięło? Kręciliśmy kiedyś taką serię filmów o dużych limuzynach nieprestiżowych marek. Jak na przykład Ford. Między innymi te 7 osób, które widziało te filmy, na pewno wie. Tak. Pamięta. I pamięta... Pozdrawiamy mamy. Tak, sąsiadów, Tak. dzieci. Więc pamiętacie na pewno, że Scorpio było zawsze jakby gdzieś tam u szczytu tej listy tych samochodów z tamtych W czasów. sumie w obu wypadkach, i Tak. moim, i twoim. Tak. Wypadki. Crash 9.2. Więc Bartek postanowił, że należy mu się od życia na jesień życia, więc kupił sobie Crasha. Crash 9.2. Być może kojarzycie ten konkretny egzemplarz na przykład z artykułu na Autoblogu u pana Złomnika, bo był wspomniany gdzieś tam. No wszyscy sobie pisali, że taki fajny, że tak ładnie wygląda, no ale myśmy go kupili. Aha. Fajnie jest mówić, że fajny, ekstra, a co innego być twardym i kupić. Po czym płakać, tak jak się okazało. Gdyż, jak być może kojarzycie z naszych social mediów, Scorpio na pewnym etapie swojego życia, czyli 2 dni po przedostaniu się na Śląsk Cieszyński, rzuciło palenie. Półtora Doby? Super. Półtora doby. No ale nie, poważnie już mówiąc, tak, kupiliśmy auto, ja kupiłem, ale to jest taki nasz firmowy wóz, a przynajmniej będzie, może kiedyś, jak będzie mógł jeździć w dni inne niż słoneczne i suche. No i plany są dość ambitne, co prawda pierwsze wyceny troszkę zaniepokoiły, zabolały, może nawet złamały w pół, niemniej jednak... No Bartek chce zrobić z tego igłę, ja mu jeszcze nie mówię, że to się nie uda, ale wspiera, to już i tak jest dużo. Ale- Jako jedyny, kto wspiera ten pomysł tylko po to, żeby zobaczyć, jak fatalnie upadnę. Niemniej jednak, jako że widzicie, jesteśmy na tych pięknych okolicznościach przyrody, jak 2 redneki w stogu siana, a wiadomo, że redneckie samochody to przede wszystkim Fordy, więc tutaj, prawda, Izabela Skorupko
Lubi się to. pięknie prezentuje i może nie jest idealna i nigdy nie będzie, ale jak już będzie jeździć w deszcz, to i tak będzie naprawdę... A jak klima będzie działać, to już też będzie dużo. No i generalny pomysł jest taki, że jak to wszystko na tym kanale, pokażemy Wam, co będzie się działo z tym autem. Może się skończy to spektakularnym sukcesem i na przykład pojadę kiedyś w deszcz, A może nie. a może po prostu porąbię go siekierą, no. Albo razem. No albo... więc tak, wóz ma 140 000 przebiegu i I wydaje się być wszystko autentyczny. wskazuje na to, że jest identyczny, sądząc po śladach zużycia we wnętrzu, a w zasadzie ich braku, bo naprawdę, no może jak wypijemy jeszcze jedno piwo, to Wam to potem pokażemy, a może nie, nie wiem, czy nam się będzie chciało. To nakręcimy. Ale wnętrze jest naprawdę super, jest bardzo ładnie. W ogóle jest wszystko bardzo ładnie. Samochód jeździ ładnie, żadnego stukania, żadnego pukania, żadnego ściągania, hamuje, przyspiesza. Poza wyciem kompresora od klimy. Tak, właśnie. Silnik chodzi ładnie, skrzynia chodzi niezauważalnie. Problemy, które mamy, to jest hałasujący kompresor lub jego sprzęgło. Nie wiemy, bo samochód czeka na pierwszy serwis. Jakie mam jeszcze problemy? No jak to jaki? Ten, który zna cały internet i cały świat Forda i nie tylko, czyli wiązki elektryczne, które są zrobione z gumoleum I z parówek w i środku. z parówek w środku i nie zawsze przewodzą, więc i tak jest to duży cud, bo jak wracaliśmy te 400 km autostradami, to dopadł nas deszcz gdzieś I to tam bardzo pod mocny. Gliwicami, a jednak nie stanął. A skorupek nas dowiózł. Drugi dzień później była totalna ulewa w okolicach, bo też uznałem, że pojeżdżę nim trochę, bo jeszcze nie wiedziałem, że nie należy tego robić. I też było dobrze. I też udało się wrócić. Natomiast trzeciego dnia na najzwyklejszej myjni samochodowej nie przeżył, no, bo gdzieś ta wiązka wody weszła w tą wiązkę i dwie wiązki i Nastąpiła implozja. Taka ale na drugi dzień tytaniczna. wysech i pojechał. Wysoki pojechał do elektryka, który... Nie zrobił nic, Ale też mało skasował, ale super. też mało wziął, więc chwała mu za to. Nie, sprawdził to, co mógł sprawdzić bez wyciągania wiązek tak naprawdę. Także wiemy, że skrzynka bezpieczników, która również niespecjalnie lubi, jest długowieczna w tych samochodach, jest ok. sucha. Wyczyścił to, co mógł wyczyścić. Był problem jakiś na linii immobilizer i komputer samochodu. Chociaż jaki może być komputer w Scorpio z 97 roku? Co tam może być? No ten, co robi bip, 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 jak świateł nie wyłączysz. To jest Aha. cały komputer. Aha. Mhm. No to może to jest on właśnie. No i tam te wiązki są trzy. Podobno jedna jest od silnika, druga jest od skrzyni, trzecia jest jakaś przy podłużnicy. Tak. Podobno, żeby zrobić tą przy podłużnicy, trzeba targać... Deskę rozdzielczą. Co mnie troszkę martwi, bo może w to nie uwierzycie, szczególnie użytkownicy Scorpio, bo to pytanie często padało pod zdjęciami Scorpio, które pierwsze pojawiły się na naszych profilach, czy w środku wszystko skrzypi. Nic nie Otóż skrzypi. nie, jest naprawdę, pomijając wyjący kompresor, jest naprawdę cicho, Ultra cicho. jest naprawdę komfortowo, jest mięciutko. Ciekawą rzeczą było to, jak jechaliśmy nim na pierwszą jazdę, że był super twardy, ale stał pewnie z pół roku i się rozruszał. Tak, jest to ten przykład samochodu, który ewidentnie mało jeździł i z każdą setką przejechaną kilometrów na powrocie już Cieszył tutaj w się. nasze strony, tak jakby wszystko zaczynało funkcjonować tak jak trzeba i teraz jeździ tak jak powinien jeździć, tak? Czyli pływa po drodze, jest mięciutkim pontonem, Tak. nie kusi do szybkiej jazdy. Pewnie ma to też związek z tym, że ze 147 koni zostało 40, ale Jedzie pod górę, ze mną w środku? Jedzie, czy Jedzie. wystarczy. nie, myślę sobie, że mechanicznie kondycja jest super. Widzieliśmy go od spodu i tam... Naprawdę nie bardzo. Znowu nikt w to nie uwierzy, ale tam jest więcej lakieru i blachy niż rudej. A rudej w zasadzie... Rudej w zasadzie nie ma. Ruda była na pewno na nadkolach, które były już kiedyś robione, no to jakby nic wyjątkowego, mówimy o Fordzie z lat 90. Nie mówimy, że było dobrze zrobione. Wałek to jest jakaś metoda malowania. Oczywiście, albo malowanie odkurzaczem na przykład, to też jest super. Spray painting tak zwany. No więc to jest typ samochodu, który z 2 metrów wygląda świetnie. Z metra już widać, ale po tomku też z metra widać, a jednak go ludzie akceptują. Także Nie wiem. z ciekawych rzeczy, ten samochód z silnikiem 2.3 w automacie na trasie 400 km ponad spalił Tak, spalił. 4 cysterny paliwa. 8,4 miał średniej, Tak. 8,3 nawet. Tak, miał, 8,3. Według Średnie komputera oczywiście, więc umówmy się, to zawsze jest do szacowania, natomiast Na pewno poniżej 9, cokolwiek by komputer nie kłamał. wychodzi około 50 zł za 100 km. Czyli
no to oczywiście nie będzie daily, więc to nie ma większego znaczenia. Bartek ma swój samochód do jakby celów swoich, do życia zarobkowych, pracy i tak dalej. No to ma nie jeździć i cieszyć. Czyli wszystko się zgadza. Pobierać pieniądze, po czym wołać o więcej. Dokładnie. Wyjeżdżać z warsztatu, po czym się psuć. No Bartek tak chciał. Z tego naszego filmu o limuzynach był samochód, który ja kiedyś miałem w posiadaniu, było to Renault Safran. To są te same lata, w zasadzie Safrana była 3 lata młodsza od tego pojazdu, ale konkurencja bezpośrednia. No i też była srebrna, no więc teraz jest kolej Bartka, żeby doświadczył ten ból istnienia. Ten Weltschmerz motoryzacyjny. Ten Weltschmerz, jak jedziesz i liczysz, że dojedziesz. A tu! Także będziemy Wam pokazywać na bieżąco. Jest w tym roku jeszcze parę rzeczy do zrobienia. Jeżeli znacie jakiegoś dobrego elektromechanika, który ogarnąłby wiązkę za mniej niż połowę wartości tego samochodu, dajcie znać, nie obrażę się. Czy chcesz im powiedzieć, jaka była wartość tego samochodu? W sensie, za ile PLN-ów go wymieniłeś, czy nie chcesz? Możemy powiedzieć, nie mam z tym problemu, gdyż założenie w ogóle zakupu tego samochodu było takie, że chcę przeznaczyć wstępnie do 10 000, potem Tomek powiedział, jesteś głupi, nigdy ci się nie uda, zrób przynajmniej 12, po czym mówią chyba ty. No i finalnie, jakby po przejrzeniu... Spotkaliśmy się w połowie. Spotkaliśmy się w połowie. I jest 8 000 złotych. W ten sposób jakby całe oszczędności na życie. Rodu Bartka z wszystkich 4 pokoleń jakby wyparowały, ale jest fajnie. 2 domy sprzedane. Jakby... Nie, ale... Żona Bartka lubi to. Bardzo się cieszyła. Natomiast mówiąc całkiem poważnie, jest to dowód na to, że tak naprawdę w tych pieniądzach tylko trzeba szukać. Tomek mnie nienawidził przez jakieś 1,5 miesiąca. Nie, Tomek cię nienawidzi. Ale wtedy nienawidził mnie bardziej. Częściej, gęściej. Częściej. Tak. Bo przejrzeliśmy... Jak to? Bo my to robimy w ogóle tak dla rozrywki. Po prostu oglądamy na tych portalach auta, które może kupimy bądź nie, albo te, na które nas nie stać. Tak. Więc to nie jest nic zaskakującego, tylko ja potem pisałem, ale Tomek, zobacz to. No i on przejrzał co? Przejrzał Saby, przejrzał masę Alf 166 i też byliśmy blisko jednej, ale niestety. Był Citroen XM w kombi, schowany przez warszawskie władze miejskie, ale niestety... Ale był sprawdzony i przez twoich znajomych okazało się, że tam jakieś są smutki. Była Lancia Kappa w kombi. I tam byliśmy bardzo blisko. Tak, było bardzo blisko, ale uznałem, że chyba jednak nie chcę kombi. Na co dzień jeżdżę kombi w pracy. A poza tym w kombi grają głąbi. Dokładnie. Ja bardzo lubię kombi, natomiast dlatego chciałem... Zawsze black and white. Dokładnie. A w tym aucie gra tylko ONA, także, bo płyta się zablokowała i jest super. Wszystko się zgadza. Niemniej jednak no, dowód jest taki, że owszem, ten samochód będzie mnie jeszcze troszeczkę kosztował, ale da się znaleźć. Tylko wymaga to albo pojechania na drugi koniec Polski, albo bardzo dużo telefonów, kontaktów, przeglądania. Mówię, może za pół roku go porąbię siekierą, ale na razie wszystko wskazuje na to, że może w przyszłym roku zobaczymy się na jakichś zlotach, ale blisko. Tak, i jakby ciepło, sucho. Tak, wolałbym, żeby nie padało, także załatwcie to tak. No i co? I Scorpio. I będziemy Wam pokazywać, jak będziemy go... Co z nim robić? Do jesieni, bo oczywiście on zimą nie będzie jeździł, bo może nawet nie dojeździ do zimy, mimo że ma wielosezonowe opony. Marki Maxxis All Season. Pisze All Season, czyli się zgadza. Więc myślę, że do pierwszej soli na drodze, czyli tak u nas to tak do końca października, może jeszcze pojeździ. I na pewno Wam jeszcze pokażemy. W zasadzie jesteśmy już umówieni u mechanika na taki program startowy, czyli wymianę nadwozia, te sprawy. No takie normalne rzeczy jak zostaną tylko w Fordzie. No to tak, że będzie super. Ale tak, można by coś jeszcze dodać więcej. Jest, tak jak Bartek powiedział, jest to wersja z silnikiem 2.3, czyli duża 4-cylindrówka, czyli nie brzmi, nie jedzie, sporo pali, nie ma żadnego dźwięku, charakteru, ładnego dźwięku pracy, jakby kultury pracy, ale to ty też nie masz kultury, więc to pasuje. Jest ok. Ale jest GIA, czyli bogatość w opór. Szkoda, że nie działa, ale grzane fotele, bieg do ruszania w zimę. Automat jest oczywiście, żeby było jasne. I to dobrze działający automat, wbrew pozorom. Wbrew pozorom. Jest skóra, jest radio. Jest skóra, która nie jest popękana, zdarta, wygnieciona, zniszczona. Także 40 000.
Także jest naprawdę potencjał ma ogromny na kogoś, kto lubi marnować pieniądze. No jakby Hello. jego pieniądze, więc W związku z czym wydawanie pieniędzy bez sensu nie jest mi obce, tobie też nie. absolutnie, co ty? Także jak wydawać bez sensu, to przynajmniej z jakimś rozumem i godnością człowieka. Jeśli- To jest rozum i godność. To jest rozum i Jest rozum i godność. Jeśli dobrze pamiętam, to kupiłem safranę za 11 000 i sadziłem w nią 30 chyba. Czyli wszystko przede mną. I sprzedałem za 9,5. Super! Wygrał. Inflacja, proszę pana. W związku z czym kończymy na dzisiaj. Samochód będzie robiony. Będzie wam pokazywane, co będzie robione. Samochód jest bardzo szanowany i lubiony. Ładnie pachnie w środku, tak fajnie. Jakby... I obejrzały się dwie stare osoby ze mną na ulicy. Może się wystraszyć. Razem ze mną? To ty też. Okej. Może ten dźwięk kompresora trącego, jakieś koło pasowe rozpadające się je wystraszył, ale się obejrzały. Nie, bo to brzmi trochę jak Messerschmitt, więc było, wiesz... Padały na ziemię. Niemcy Tak, wrócili, tak, te sprawy, tak. ale... W związku z czym żegnamy was z dzisiejszego naszego redneckiego popołudnia. Zaraz będziemy... Pić wodę. Tak, bo też nam się coś od życia należy. Więc oblewamy dzisiaj Scorpio, tylko nie za mocno, bo wiadomo. Żeby się nie rozeschło. Chciałbym, żeby wjechało jeszcze do garażu. No i tyle. No to pokazujemy wam ładne ujęcia, zdjęcia i zgłaszajcie się z innymi takimi trupami jak ten do nas. Pa, pa!